Skandynavia 35 to największy jacht produkowany przez polską stocznię Skandynavia Yachts. Przeznaczony jest do turystycznego żeglowania po akwenach morskich i oceanicznych. Spełnia wymagania kategorii projektowej A. Jacht Skandynavia 35 to flagowy okręt naszej stoczni. Jest to w tej chwili największy produkowany przez nas jacht żaglowy i uzupełnia on ofertę sprzedawanych przez nas jednostek. Planujemy wypuszczenie wersji Performance, która będzie bardziej skierowana do żeglarzy, którym zależy na ściganiu się w regatach i troszkę szybszym pływaniu, oraz wersję czarterową, która będzie miała zwiększoną pojemność, troszkę uproszczoną zabudowę i mamy nadzieję będzie spełniała jak najlepiej wymagania firm czarterowych. Dane techniczne jachtu Skandynavia 35. Skandynavia 35 nie przypomina mniejszych jednostek będących w ofercie stoczni i trudno się temu dziwić. Poprzednie Skandynawie 27 i 30 zaprojektował Wojciech Spisak, a najmniejszą Skandynawię 650 Jerzy Pieśniewski. To jeden z pierwszych polskich jachtów, który zaprojektowany został przez renomowane zagraniczne studio projektowe. Skandynavię 35 narysował Yacht Design Van Allen, mający w swym portfolio takie konstrukcje jak słynne Siriusy, Etapy czy Warianty. Wybór renomowanego studia projektowego z Niemiec motywowany był olbrzymim doświadczeniem Marka von Allena w projektowaniu jednostek morskich. Jednostka wyraźnie wpisuje się w aktualne trendy projektowe. Ma pionową dziobnicę i pawęż, szeroką rufę oraz pionowe burty. Te rozwiązania służą nie tylko poprawie osiągów, ale też zwiększeniu wygody w środku. Standardowo w jachcie stosuje się kil typu L, dający zanurzenie 190 cm. Istnieje jednak możliwość zamówienia wersji z kilem skróconym 155 cm ze specjalnymi wingletami. Taki mieliśmy w egzemplarzu testowym przystosowanym do żeglowania na płytkim Zalewie Wiślanym. Zintegrowana z kadłubem platforma dziobowa typu kaczy dziób pozwala pływać z przednimi żaglami typu Kod Zero. Stanowi też doskonałe miejsce na umieszczenie kotwicy i wysięgnik dla załogi wychodzącej na keję. Niemal całą pawęż Skandynawii stanowi wielka odchylana platforma kąpielowa. Wyłożono ją eleganckim tikiem i obok niej doczepiono składaną drabinkę. Istnieje możliwość zamówienia jachtu bez platformy z otwartą pawężą. Kadłub jachtu Skandynavia 35 wyróżnia się przede wszystkim tym, że ma pionową dziobnicę, praktycznie pionową pawęż. Na pawęży ma zamontowaną taką odchylaną platformę kąpielową, która właściwie na wszystkich jachtach turystycznych jest w tej chwili obowiązkowa. Dostępne są także różne wersje podwodzia, czyli różne długości kila. Pokład wyłożony eleganckim tikiem zaprojektowano tak, by miał jak najmniej wystających elementów. Nawet luki pokładowe wmontowano tu na równo z dekiem, zaś szyny szotów foka umieszczono tuż przy ściankach nadbudówki. Dość wysoką nadbudówkę wysmuklają przyciemniane boczne okna. W całość sylwetki sprytnie wkomponowano wysokie falochrony, skutecznie osłaniające załogę w kokpicie przed zimnym wiatrem. Fały i regulacje poprowadzono od masztu do kokpitu tunelami. Na dachu nadbudówki zamocowano zaś solidne, długie handrelingi, poprawiające bezpieczeństwo przechodzenia po szerokich półpokładach. Cały pokład otoczono estetycznymi tikowymi stoprelingami. W Skandynawii to klient decyduje, czy chce mieć w kokpicie jedno czy dwa koła sterowe. W egzemplarzu testowanym mieliśmy dwa koła, co jest świetnym rozwiązaniem przy tak szerokim jachcie. Sternik ma wygodny dostęp do przyrządów umieszczonych na półpokładach, kabestanów i manetki silnika. Jedynie fały i regulacje obsługiwać trzeba z przedniej rekreacyjnej części kokpitu pod owiewką. Pokład jachtu Skandynavia 35 wyróżnia się przede wszystkim tym, że jest czysty i elegancki. Czysty, to znaczy został wygładzony maksymalnie, wszystkie luki pokładowe zamontowano w nim na płask, wszystkie knagi cumownicze także montowane są na płask, więc nic nie wystaje, trudno się o cokolwiek potknąć, a elegancję nadają drewniane, piękne stobrelingi i oczywiście tekowy pokład. Całość prezentuje się doskonale, tak jak jacht tej klasy powinien się prezentować.
Testowany egzemplarz Skandynawii wyposażono bardzo bogato, m.in. w 6 kabestanów samoknagujących Andersen, 2 wielkie baterie stoperów V-ów, bloczki renomowanych producentów i szynę szotów Grota. Jeden z kabestanów napędzany był elektrycznie z płynną regulacją prędkości. Podpokładowy roller Foka poprzez jego obniżenie do samego pokładu bardzo poprawia sprawność tego żagla. Ogranicza w ten sposób straty związane z oporem indukowanym, czyli gubieniem ciśnienia na żaglu. Dostępne są 2 warianty wnętrza, 3- lub 2-kabinowe z jedną toaletą. W każdym z nich środek jachtu wydaje się być przestronny, elegancki i jasny. Dużo światła wpada przez luki pokładowe i szyby w nadbudówce. Zabudowę eleganckiego wnętrza testowanej Skandynawii wykonano z drewna i okleiny bukowej. Standardowo stosuje się do tego dąb, a materaco okłada beżowymi obiciami. Stylistyka przestronnego 3-kabinowego wnętrza testowanej jednostki nie odbiega od najwyższych standardów światowych. Armator w trakcie zamawiania może w dużej mierze decydować o jego wystroju. Wysokość stania w najwyższym miejscu w mesie wynosi 190 cm, w kabinie przedniej 175 cm, a w rufowych 188 cm. W toalecie sufit znajduje się 190 cm nad podłogą. Projektant zadbał też o odpowiednią liczbę uchwytów. Do sufitu łodzi zamontowano 2 długie handrelingi pozwalające w trudnych warunkach przemieszczać się bezpiecznie po całym jachcie. Kambus z długim na 185 cm blatem kuchennym, mnóstwem szafek, szuflad i bogatym wyposażeniem umiejscowiono na prawej burcie. Stół w mesie był zamontowany na stałe, ale opcjonalnie można wyposażyć go w teleskopowe nogi i powiększając w ten sposób kanapę przekształcić ją w wygodne łóżko. Producent bardzo precyzyjnie wykonał całą instalację elektryczną, a skrzynka rozdzielcza została precyzyjnie i klarownie opisana. Skandynawię przetestowaliśmy pod koniec października na Zalewie Wiślanym przy północnym wietrze wiejącym z siłą od 1 do 2 stopni w skali Beauforta i prawie płaskiej wodzie. Podczas testu żeglowaliśmy na pełnych żaglach, foku i grocie bez żadnego refu. Istnieje możliwość założenia 2 refów na grocie. Foka łatwo zwinąć lub zarefować na solidnym podpokładowym rollerze firmy Harken. Obsługę jachtu oceniamy jako wzorową. Fały działały bardzo lekko. Solidnego grota można było wciągnąć bez używania kabestanu. Projektanci zapewnili łatwy dostęp do stoperów i kabestanów. Skandynawia ochoczo reagowała na wychylenia steru i szybko przyspieszała po przyjściu nawet najmniejszego podmuchu wiatru. Jachtem sterowało się łatwo, precyzyjnie i przyjemnie. Jacht żeglował bardzo ostro do wiatru. Kąt martwy pomierzony podczas zwrotów wyniósł 90 stopni. Na najszybszym w tych warunkach kursie, ostry baksztak, osiągnęliśmy ponad 5 węzłów, co w tych warunkach jest bardzo dobrym wynikiem. Stacjonarny diesel Janmar o mocy 29 koni mechanicznych, nieco mocniejszy od montowanego standardowo silnika 20-konnego, dobrze radził sobie z napędzaniem morskiego jachtu tej wielkości. Prędkość cruisingowa przy 2200 obrotach na minutę wynosiła 6,2 węzła, maksymalna zaś 7,2 węzła. 3-łopatowa składana śruba Gori skutecznie hamowała jacht po włączeniu biegu wstecznego. Natężenie dźwięku w kokpicie nie przekraczało 70 dB, a to bardzo dobry wynik, jeśli chodzi o wyciszenie jachtu. Nie odczuliśmy też żadnych nieprzyjemnych drgań. Skandynawia 35 to jacht godny polecenia do turystycznego, takiego szybkiego żeglowania, przede wszystkim myślę po Bałtyku. Ta długość nieco ponad 10 metrów, zanurzenie 190 cm w wersji ze standardowym kilem sprawia, że ten jacht powinien się idealnie sprawdzić właśnie na tych naszych charakterystycznych takich bałtyckich falach. Myśmy też przetestowali wersję z mniejszym zanurzeniem, wersję ze skróconym kilem, która świetnie się z kolei sprawdza tutaj na Zalewie Wiślanym. Podczas testu stan wody na zalewie był niski, a mimo to my bez problemu praktycznie żeglowaliśmy tam, gdzie chcieliśmy. Na uwagę zasługuje też bardzo wysoka jakość wykonania tego jachtu. Laminaty wykonano na absolutnie najwyższym poziomie, tak charakterystycznym w tej chwili dla polskich stoczni. Bardzo ciekawy jest także design wnętrza. On jest taki elegancki, taki nowoczesny, też niczym nie odbiegający w tej chwili od światowych trendów, więc jacht pod każdym względem godny polecenia. Skandynawia 35 wydaje się idealnie pasować do turystycznego, ale jednocześnie szybkiego żeglowania.
Przy długości około 10 metrów powinna dobrze zachowywać się na bałtyckiej fali. Elegancka i gustowna stylistyka jednostki, zarówno zewnętrzna, jak i w środku, są najwyższej światowej próby. Podobnie jest z jakością wykonania laminatów. Skandynawia 35 to jacht godny polecenia do żeglowania armatorskiego, a przy nieco innej aranżacji wnętrza także we flotach czarterowych, szczególnie na Bałtyku.